Witajcie serdecznie w nowym vlogu. Jeżeli będą Was dochodzić za okna dźwięki piłowania, to niestety bardzo Was za to przepraszam, ale nie mam na to kompletnie wpływu. Zamknęłam okno, ale i tak ja to słyszę, więc może do Was też to dochodzić. W tle włączyłam sobie dźwięk ptaków, także mam nadzieję, że skutecznie to zagłuszy, albo pomoże zagłuszyć. Mam na imię Angelina i od ponad 10 lat zajmuję się filcowaniem figurek realistycznych. Na samym początku może nie wychodziło mi to tak realistycznie jak teraz, co możecie sprawdzić na moich social mediach, ale teraz mam nadzieję i po Waszych też reakcjach stwierdzam, że chyba jednak mi to wychodzi. Dobrze, no to od czego dzisiaj zaczniemy? Może pokażę Wam tył mojej skończonej figurki Border Collie. Tak się prezentuje. I nie będę Wam pokazywać więcej, ponieważ mam nadzieję, że poczekacie ze mną na film przedstawiający całą figurkę. Myślę, że będzie to coś ciekawego, jak zwykle. Tutaj mam podstawę głowy, na razie szpilki robią za oczy kolejnej figurki, która pojedzie zresztą do tego samego domu, w którym jest ta pierwsza, przedstawiająca figurkę Hery. A tu jest figurka Roni. Będzie to mieszanka Border Collie z Husky. Także myślę, że to będzie coś ciekawego, bo jedno oko będzie miała niebieskie i jedno brązowe, więc no taki interesujący typ psa. I powiem Wam coś takiego, to może odłożę, że w końcu trafiłam na opis tej mojej igły. I powiem Wam, że nie wiem, jakie moje zdziwienie było, bo przez cały czas byłam pewna, że to jest... Jeszcze prawdopodobieństwo było, że to jest średnia igła, ale to jest cienka. Znalazłam opis w mojej zeszycie, w którym sobie robię opisy wszystkich moich figurek, żeby zapamiętać, jak je robiłam. I jest to cienka igła gwiazdka 40 i to jest moja ulubiona. Jednak wychodzi na to, że ja większość moich figurek robię cienką igłą. Czyli wbrew pozorom i tym wszystkim temu, co się powinno robić, no to w zasadzie robię na odwrót, że wiecie, wszystko robię tą cienką, którą się w zasadzie na samym końcu powinno robić. Ale właśnie tą robię i mam jeszcze taką spiralną, średnią. No to zaczynam od tej spiralnej, ale tą cienką w większości robię pełno szczegółów. Dużo szczegółów robię tą, czyli 40 gwiazdka. A dlaczego gwiazdka, to ja nie wiem, czy Wy to zobaczycie, ale ma przekrój gwiazdki i na każdej z tych ramion jest haczyk. Czyli przez to, że jest tak dużo ramion i ten przekrój jest właśnie gwiazdki, lepiej się ubija, łapie więcej włókien. I tak sobie dzisiaj pomyślałam, żeby Wam poopowiadać o wełnie trochę więcej. Jak przechowywuję wełnę, jak sobie pomóc, żeby w filcowaniu, żeby wiedzieć na przykład, jaką figurkę zrobić z jakiej wełny, jeżeli się już raz ją zrobiło. Także bardzo Wam polecam. Na początek, to jest moje odkrycie już od paru lat, że na środek, do środka figurki, na podstawę wykorzystuję wełnę, która jest zgrzebna i nie... Ona jest prana, ale nie jest barwiona. To jest surowa wełna, jakby wyczesana, ściągnięta, czyli pierw golimy owcę, potem ją pierzemy i ją mniej więcej rozciągamy na takich grabkach wielkich, szczotach, ale ona nie jest rozprostowywana na czesankę ani na nic innego, tylko po prostu tak, żeby ją oczyścić z tych wszystkich, wiecie, nieczystości i tylko tyle. No i zobaczcie, jest w takiej formie, więc polecam. Jakąkolwiek wełnę, to trzeba sobie przetestować, bo każdy sklep ma inną. Po prostu wyczesana wełna, zgrzebna, niebarwiona, taka surowa po prostu. Pierwszy etap chyba wełny, jaki jest przed właśnie barwieniem, wyczesywaniem i tak dalej. Także to jest super na środek
do środka figurek, żeby po prostu zaoszczędzić na tamtej droższej wełnie, bo niestety no, to jest różnica no, połowy ceny w zasadzie, to jest połowa ceny tamtej wełny, jaką się wykorzystuje. No i tak, i kolejna rzecz, to sobie odłożę. W czym przechowuję wełnę? To najbardziej sprawdza mi się właśnie taki worek strunowy z takim zapięciem. Bo są jeszcze takie, jak tutaj mam, że zaciskacie sobie to zamknięcie. To Wam się może czasem to tworzyć i to nie jest najlepsze. Także to jest chyba najlepszy sposób z takim właśnie zapięciem, z suwakiem. Wtedy ten suwak sobie po prostu przesuwacie i zamykacie i Wam się nie otworzy, bo ten ma tendencję do tego, żeby się otwierać niepostrzeżenie. Także to jest najlepszy sposób na przechowywanie wełny i żaden mol Wam tam się nie dostanie ani nic. To by było na tyle. Teraz jeśli chodzi też o wełnę, to pokażę Wam przy okazji, już to opowiadałam we wcześniejszych moich odcinkach, ale jeszcze raz się powtórzę, bo myślę, że warto to jest pokazać. Czym się różni wełna barwiona od niebarwionej i tu świetnie mogę przedstawić to na przykładzie naturalnego koloru białego. Jak można się pomylić i kupić sobie na przykład, robiąc białego psa, tą bieloną. Bardzo mało psów ma taką biel, co by waliła po oczach, w cudzysłowie. Najwięcej psów ma niestety tę taką biel złamaną, albo wręcz taką, wiecie, żółtawą, naturalną. I w porównaniu do tego, no to przecież to wygląda jak żółte. Ale to jak zrobicie na figurce, to wcale tak nie wygląda. Zobaczcie. Tu mam tą wełnę. Tu. I zobaczcie, że to wcale tak nie wygląda. Nie wygląda na żółto. Bo to jest naturalny kolor biały. No i to jest biała owieczka, która na co dzień chodzi sobie po pastwiskach. I tak wygląda. Tu jest Merinos 18,5, tak? Dobrze pamiętam? Nie, czekajcie, przepraszam. To nie jest 18,5, to jest 19. To jest 19, a to jest 18,5 Merinos. I to jest bielony, czyli zabarwiony na biało. No i różnica jest drastyczna. Czyż nie? No, tak też uważam, żebyście się nie pomylili i nie kupowali sobie bielonej takiego koloru. Są różnice pomiędzy białymi też kolorami. Można sobie kupić złamaną biel. Sprawdzajcie, trzeba sobie po prostu kupić parę wełen białych z różnych firm, z różnych sklepów i porównać, bo tu naprawdę one są nierówne. I to też na zdjęciach. Każdy właśnie ma inny monitor i inaczej widzicie go u siebie, a inaczej jest też w sklepie i tego się nie da przeskoczyć po prostu. Nigdy nie zobaczycie naturalnego koloru, dopóki sobie nie kupicie. I to by było na tyle, jeśli chodzi o białe kolory. No i następny taki tip i porada do tego, żeby sobie samemu na przykład robić takie próbniki. To już zrobiłam wiele lat temu i tu mam podpisane, że to jest z Expressi Art. Teraz ta firma, ten sklep ma swoje te próbniki, można sobie kupić, są specjalnie zrobione, ale ja sobie zrobiłam sama i możecie sobie też takie zrobić, opisać sobie kolor, jaki macie, przyczepić zszywką, jest każda wełna z szywką przyczepiona i ja tak to sobie zrobiłam. I tu mam pomieszane różne rodzaje, bo tu jest wiskoza nawet, jak widzicie, którą używam. Wiskoza też przy okazji Wam powiem, jest świetna do tego, żeby dodać blasku i błysku temu zwierzęciu. Najczęściej wykorzystuję go u ptaków, bo one mają takie błyszczące skrzydła i mieszam sobie właśnie wiskozę z wełną. Wybieracie sobie mniej więcej podobną kolor podobny do tego koloru wiskozy, co macie, czyli na przykład tu mam ten cyjan i mogę go pomieszać z tym rudym beżem. No i wtedy macie ten rudy beż, dostaje takiego błysku przez tą wiskozę.
Sama wiskoza, sama w sobie nie jest dobra do filicowania, powiem Wam szczerze. Jest bardzo miękka, bo ona chyba jest, mi się zdaje, że jeśli chodzi o mikrony, jeszcze bardziej cienka niż zwykła wełna. I ten rodzaj, to trzeba dotknąć po prostu, jest tak śliski i delikatny, że moim zdaniem jako sama do filicowania no tak średnio się nadaje. Też się mychaci bardzo łatwo, to też można tu zobaczyć. Także jak najbardziej do mieszania, ale jako sama to nie bardzo. No i ja sobie tak tutaj zrobiłam taki próbnik. Fajnie sobie też, powiem Wam, zrobić, robicie jakieś dane zwierzę, żebyście zapamiętali, z czego to robiliście, bo ja na początku inteligentnie nie robiłam sobie w ogóle opisów, a potem dopiero wpadam na to, żeby w zeszycie sobie zapisywać każdą figurkę, jaką robię. Jak wyglądała głowa, zapisujcie sobie. Jaka była odległość między oczami, żeby potem móc to poprawić, żeby po prostu nie popełniać swoich błędów w kółko tych samych. Na przykład, jeżeli wiecie, że coś tam nie poszło nie tak, na początku Wam się wydaje, że ta figurka jest super i świetnie wygląda. Czekajcie, właśnie sobie zaraz wezmę jakąś figurkę, żeby Wam tutaj umilić czas. O, no weźmiemy sobie, o, nawet mi się pogięło ucho, ale już jest ok, bo tutaj jest drucik w środku. Także wydaje Wam się, że to zwierzę jest super i tak dalej, no ale potem już z biegiem miesięcy albo i lat wiecie, że coś trzeba poprawić. No i wtedy sięgacie sobie do tego zeszytu, w którym opisywaliście tu daną figurkę i wiecie, że już nie zrobicie tego samego błędu, czyli ta odległość między oczami. Musicie zmienić tą odległość. Wełnę, na przykład kolor inny trzeba zastosować. I tak na swoich próbach i błędach się w zasadzie uczymy. Konkretnego przepisu na sukces Wam nie podam, bo ja cały czas się uczę i co roku wprowadzam jakieś innowacje sama sobie. Więc filicowanie jest ciągłą nauką i ciągłymi w zasadzie testami takimi na to. I sobie zapisujcie wszystko do zeszytu, co robiliście, jaką wełnę użyliście, jak ten szkielet wyglądał, wymiary tego szkieletu, wszystko zapisujcie, żeby potem można było to pozmieniać lub zrobić tak samo, jeżeli Wam to idealnie wyjdzie według Was lub według odbiorców. Więc to jest super ściąga na to, żeby sobie właśnie pomagać w ten sposób. Fajnie też sobie na przykład takie coś, jak ja tu zrobiłam, no to na przykład robicie sobie dane zwierzę, dajmy na to tego zająca. Opisujecie sobie tam zając, wielkość i tak dalej i jaką właśnie wełnę użyliście, to nie zapisujcie sobie nawet, powiem Wam, że lepiej jest nawet zrobić sobie coś takiego w zeszycie, czyli napisać, jaka to czesanka była użyta i wziąć tą wełnę, dosłownie tą wełnę, wszyć w to miejsce w zeszycie, bo powiem Wam, że kolor nie jest równy kolorowi, tak jak Wam kiedyś opowiadałam, i napiszecie sobie tam tą merino, co tam było, a na przykład zdarzy się tak, że nie będzie już tej wełny w tym sklepie, ale macie tą wełnę tutaj sobie wklejoną, wszytą i możecie sobie dobrać z innego sklepu jakąś inną, bo wiecie, każdy sklep ma też nazwy inne dla tych wełen i sobie potem trzeba szukać. No ale jak napiszecie sobie na przykład merynos brązowy, no to szukaj wiatru w polu potem, jaki to był brąz. A tak to macie przynajmniej ten kolor już sobie wszyliście. Ja mam tam parę takich zwierząt, które są nieoczywiste, miały kolory. Trzeba było pomieszać. To sobie skleiłam w zeszyt te wełny, żeby miała namacalny dowód i naocznie, żeby mogła zobaczyć, jak one wyglądały, żeby móc sobie potem kupić właśnie tą wełnę, bo naprawdę największy problem jest taki, jak potem ten sklep nie ma tego koloru w ogóle u siebie. Już nigdy się on nie powtarza i powiem Wam, że no wtedy jest największa tragedia, bo potem co to był za kolor, jak on wyglądał i od nowa. I wszystko musicie od nowa robić.
kupować ten kolor, dajmy na to, co nie będzie ten sam i znowu te próby i błędy od początku, wszystko od nowa, a tak to przynajmniej przeskakujecie ten moment i macie już tą wełnę, którą szukaliście. No dobrze, no to by było chyba na tyle, jeśli chodzi o wełny, bo tak mnie właśnie dzisiaj oświeciło, żeby Wam o tym poopowiadać. Nie zapomnijcie oczywiście zostawić łapki, kciuki, że Wam się podoba ten film. Nie zapomnijcie o dzwoneczku, żeby go odhaczyć tam przy subskrypcjach. Jak subskrybujecie, wtedy Wam się pojawią wszystkie powiadomienia, chociaż usłyszałam już od paru osób, które prowadzą takie kanały i widzę to też u siebie, że jak rzucam film, to tamten film poprzedni miał super spektakularne, przedostatni miał według mnie spektakularne liczby w wysokości 500 wyświetleń, bo dla mnie to jest ogromne. Dla mnie to są ogromne wyświetlenia. Zazwyczaj tak na 100 się zatrzymywały. Ten poprzedni, no jest tak powiedzmy, no średnio, jest na drugim miejscu. Chociaż też nie jest źle, ale widzę, że ludzie nie dostają powiadomień od YouTube'a. I to jest najbardziej zatrważające. I muszę wszędzie spamować Wam tymi, wiecie, zdjęciami, że wleciał ten film, bo nie wszyscy oglądają moje relacje na moich innych social mediach. Tam też mnie obserwujcie, bo właśnie tam cały czas Wam zapodaję wtedy te nowości, które wrzuciłam tutaj na YouTube, bo oczywiście no, YouTube nie podaje tych powiadomień. No dobrze, jeżeli mnie coś jeszcze oświeci. I będę już w dalszym etapie tego psa, bo zrobiłam sobie szkielet i na razie ten szkielet jest gdzieś tu. Dobra, tu jest. No i widzicie, i właśnie użyłam sobie tą wełnę tutaj i okręciłam tutaj wokół podstawy tego szkieletu. Także tak to wygląda. I potem będę dodawać jeszcze więcej, ale oczywiście nie będzie to tak gruba warstwa, bo on jest czarny na wierzchu, więc żeby mi się potem nie przebił ten kolor na wierzch, to tylko zrobię małą warstwę pod spodem tego białego. No ale zawsze coś zaoszczędziliśmy przy tej wełnie, która ma być okrywową wełną, nie? Zawsze mniej damy tej na zewnątrz niż tej wewnątrz. Niż mielibyśmy dać wewnątrz, matko. Że mi się wszystko miesza. Dobra, jeżeli mnie coś jeszcze oświeci, no i będę na dalszym etapie tej figurki, jak już zrobię więcej tego szkieletu, no to pewnie Wam pokażę. Także do zobaczenia w kolejnej odsłonie. Witajcie w kolejnej odsłonie. Nakremowałam sobie ręce, bo z dniem, kiedy przychodzi pierwszy właśnie jakiś przymrozek albo zaczynają grzać w grzejnikach, to od razu mam suchą skórę. Dajcie znać, czy też tak macie. Jestem na tym etapie głowy. Widzicie, jedno oko, tak jak mówiłam, jest niebieskie, drugie brązowe. Na razie tak sobie zrobiłam tutaj ten kolor, żeby mniej więcej wiedzieć, gdzie jest. Potem pewnie znowu go zdejmę, ale tak mniej więcej chcę zobaczyć, jak to będzie wyglądało. No i trochę będzie pogadanki na koniec, takie wiecie, o świecie, bo jestem przerażona tym, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, tymi pożarami. Jeżeli mieszkacie gdzieś, ktoś mnie ogląda ze Stanów Zjednoczonych, to jak najbardziej chętna jestem, żeby się dowiedzieć większych takich szczegółów z tamtej strony, jeśli chodzi o Kalifornię, bo nie wiem, czy no teraz pewnie jak będziecie oglądali mój film, to już będziecie wiedzieli, że są ogromne pożary od paru dni w Kalifornii, głównie w mieście Aniołów, Los Angeles. Spaliła się chyba całkowicie dzielnica taka bogatych domków, ale no między innymi nie tylko tam są bogaci ludzie, ale też no tacy normalni jak my, czy normalni w cudzysłowiu, normalni, no wiecie, tacy jak ja i ty. I powiem Wam, że jestem przerażona faktem, że w zasadzie nie różnimy się pomiędzy sobą, jeśli chodzi o kraje, o zarządzanie, o ogólnie politykę zarządzania wszystkim, bo ci ludzie stracili wszystko, a okazuje się,
Nie wiem, czy zagłębialiście się w ten temat, że oglądałam jeden właśnie wczoraj vlog osoby, która mieszka, Polki właśnie w Stanach Zjednoczonych, właśnie tam w Kalifornii, i mówi, że zmieniło się prawo w ostatnimi czasy. Nie będę mówić od kiedy, bo żebym po prostu was nie zmyliła, ale zmieniło się prawo i część i prawo dotyczyło tego, że, i proszę tutaj o sprostowanie, jeżeli ktoś się bardziej orientuje, jeżeli coś powiem źle, że każdy ubezpieczyciel teraz, przez to, że są tam często pożary, musi ubezpieczać od pożarów. No i większa część tych ubezpieczycielni się eksmitowała sama z tych rejonów. Ci, co zostali takimi potentatami i podnieśli stawki, także nie każdego było stać. A jeszcze niektórzy zrobili tak, że na ileś tam tygodni przed tym, jakoś tam okres niedaleki od tego pożaru, co teraz się stał, odhaczyło sobie tam w tej umowach, bez wiedzy tych ludzi, że nie daje ubezpieczenia przeciwpożarowego. I teraz ponoć minimum 17 000 osób zostało bez dachu nad głową i ubezpieczenia. Pomyślcie sobie. Albo to było, jeżeli chodzi o samo ubezpieczenie, więc 17 000, dajmy na to, osób jest bez ubezpieczenia. A ile z tych osób jest bez dachu nad głową? Przerażające to jest. Ten ogień cały czas idzie do przodu, ponieważ i się bardziej roznieca przez to, że są ogromne wiatry i ponoć tam na wzgórzach aż dochodzi do 160 km na godzinę. I to po prostu leci ta iskra przez ileś tam nawet kilkaset metrów. To nie jest tak, że wam się wydaje, że tam pół kilometra dalej jest ten pożar, no to jak może dojść do mojego domku, który jest tam za jakąś daleko i jeszcze dzieli nas jakieś pasmo piachu i w ogóle, to jak to może przejść? Właśnie przechodzi przez ten wiatr i można było oglądać na plażach spalone domy na plaży. To jest w ogóle najdziwniejsza rzecz i taka najbardziej przerażająca, że dom nad wodą został spalony. No powiem wam, tragedia goni tragedię. I jeszcze, żeby tego było mało, oprócz tych ubezpieczycieli, stało się tak, że oni nie mają wody w hydrantach, bo uwaga, rzecz analogiczna w zasadzie do tego, dlatego mówiłam na samym początku, że się w zasadzie nie różnimy polityką. Do czego zmierzam? Oni nie mają wody w hydrantach przez to, że przez ekologię musieli osuszyli po prostu tam tamę swoją i przez to nie mają wody do tego, żeby lać wodę z hydrantów i nie mają wody w hydrantach. I no masakra, a u nas co było? Analogiczna sytuacja, tylko w przeciwną stronę. Nie opróżniali wody w tych tamach, w zaporach i przez to podczas powodzi zostaliśmy zalani na Dolnym Śląsku, bo nie było miejsc, gdzie można było tą wodę gromadzić, a tam na odwrót, nie mają wody, żeby gasić pożary. No po prostu powiem wam, że jak ja to wszystko oglądam, zbieram te wszystkie wiadomości, to mnie totalnie przeraża, w jakiej dezorganizacji żyjemy. Niby to taki wielki kraj, można byłoby się wydawać, Stany Zjednoczone, a wszystko tam się, nie powiem czego, nie trzyma. Także jak sami nie dopilnujemy czegoś, to koniec, nikt nam nie pomoże. Dlatego każdy niech walczy o siebie i o swoje, bo naprawdę to jest przerażające, w jakim kierunku zmierzamy i w jakim stanie są dane państwa. Dobrze, to by było na tyle, jeśli chodzi o moje takie spostrzeżenia około polityczne i sytuacyjne, pożarowe i katastroficzne. A ja będę zmierzać ku temu, że będę dalej tą figurkę robić. Już nie będę dalej opowiadać, bo już jest ponad 6 minut opowieści, więc nie chcę przedłużać wam, żeby to nie wiem ile ten vlog trwał. W tle słyszycie moje ptaszki, które puściłam. Szkielet wygląda tak. Tutaj tylko zrobiłam jeszcze czarną włóczką górę, no i ta głowa.
Teraz będę robić jeszcze chyba tutaj boki, policzki, uszy jeszcze powstaną, no i będę dalej robić szkielet, czyli łapy pokrywać wełną, no i dalej tworzyć tego psa. No nic, chyba będę kończyć, żeby Wam tutaj jeszcze bardziej nie przedłużać, no chyba, żeby jeszcze coś mi lśniło, ale raczej nie, jak co, to będzie tutaj już w następnym odcinku. W tym tygodniu wrzucę Wam film z kolejnym portretem. Na razie nie powiem Wam, żeby trochę było nutka zaskoczenia, co to będzie za pies. I bardzo fajnie wyszedł na zdjęciach. Powiem Wam, że genialnie. Ja zawsze się zachwycam, ale te bokechy w tle, jak to wygląda w ogóle całkowicie, no wyszło całkiem imponująco. Będziecie to widzieć na miniaturze już, bo dam na miniaturę tą jedno zdjęcie. No ale bardzo fajnie, właśnie chciałam jeszcze powiedzieć, że bardzo fajnie, jednak nie będzie krótki ten film, bardzo fajnie wychodzą na zdjęciach psy jasne. I to już zauważyłam. Biszkoptowe, właśnie białe, takie właśnie gdzieś dużo ciemnego, no to niestety to są najgorsze do zrobienia kolory, do zrobienia zdjęć. Najbardziej polecam, jeżeli w sumie jak mogę powiedzieć, jeżeli chcecie się zabierać za jakieś zwierzę pierwszy raz, to nie bierzcie sobie ciemnych kolorów. Jasne, biszkopty, biele, beże, jasne brązy, ale te czarne i czarno-białe, no to naprawdę się nie bierzcie, bo to jest trudno nawet zobaczyć, jak się tworzy i jeszcze przy sztucznym świetle, jeżeli macie ciemny jakiś dzień, tak jak ja teraz, to ciężko mi jest zobaczyć jakieś niuanse i potem dopiero na przykład w świetle dziennym większym, bo w sztucznym robi mi się jakiś cień z jednej strony, rzuca mi ten cień tutaj i ja nie widzę części pyska. Dziwne to jest, ale tak naprawdę tak jest. Więc nie zabierajcie się za ciemne kolory, wybierajcie sobie zwierzęta najczęściej na pierwszy raz i do uczenia się wszystkie jakieś jasne. Dobra, to by było na tyle. Koniec mojego ględzenia. Życzę Wam cudownego tygodnia, żebyście byli zdrowi i silni. Dziękuję wszystkim za oglądanie moich filmów, za oglądanie do końca, za wszelkie kciukasy. Dziękuję za komentarze. Najlepiej jakbyście tam wrzucali komentarze, ponoć dobrze są widziane takie, wiecie, nie serduszka, tylko wiem, że tu się czepiam, ale tak słyszałam. Nie musicie tego robić oczywiście, no ale minimum 5 słów tam trzeba napisać. Także możecie napisać jakiekolwiek zdanie składające się z 5 słów. Także do zobaczenia w kolejnym vlogu, no i jeszcze do zobaczenia przy portrecie w komentarzach. Uciekam, pa!